Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o powojennych losach hitlerowskich zbrodniarzy. Dowiecie się, dlaczego uciekali do Ameryki Południowej i dlaczego mogli tam spokojnie żyć przez wiele lat. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pani Anna Warner z Kalifornii oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Za kilkanaście dni skończyłby 68 lat. Tymczasem leżał w bezruchu na brazylijskiej plaży, gdy zegar wybił godzinę 5 po południu. Tłumek gapiów zaczął powoli się rozchodzić, gdy ta dramatyczna scena dobiegła końca. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu Józef Mengele kąpał się w wodach Atlantyku, a teraz nie ma go już pośród żywych. Tak w swojej najnowszej książce Mefistos Auschwitz Mirosław Olszycki-Olsensis, autor książek i filmów o tematyce latynoamerykańskiej, opisuje ostatnie chwile życia Józefa Mengele, najbardziej poszukiwanego niemieckiego zbrodniarza. Przywołana przeze mnie sytuacja wydarzyła się dokładnie 7 lutego 1979 roku i dość długo nie była ona znana opinii publicznej, ponieważ Mengele zakończył swoje życie jako obywatel Brazylii posługujący się nazwiskiem Rudolf Weiss, a to nikomu nic nie mówiło. Historia Mengelego zaczęła się w 1911 roku w bawarskim Günzburgu, gdzie się urodził. Jego rodzina miała tam dobrze prosperującą fabrykę maszyn rolniczych, która zapewniała jej materialną stabilność. Młody Józef od najmłodszych lat był człowiekiem ambitnym. Już jako uczeń zainteresował się antropologią, która była wówczas bardzo modną dziedziną nauki. Po maturze zamieszkał w Monachium, gdzie podjął studia medyczne na tamtejszym uniwersytecie. Tam urzekła go ideologia partii Hitlera, pod wpływem której wstąpił do Stahlhelmu, paramilitarnej organizacji Hitlera, a potem zapisał się do NSDAP. W 1935 roku Mengele obronił pracę doktorską z antropologii, a 3 lata później uzyskał dyplom lekarza. Tuż przed wojną został asystentem profesora Ottmara von Versuchera, szefa Instytutu Genetyki i Czystości Rasowej, który odgrywał najważniejszą rolę w propagowaniu ideologii rasowej. Gdy wybuchła wojna, Mengele wstąpił do Wehrmachtu, ale po jakimś czasie zgłosił się do Waffen-SS. W szeregach tej ostatniej formacji wziął udział w operacji Barbarossa, czyli inwazji na Związek Sowiecki. Za udział w niej otrzymał Krzyż Żelazny I i II klasy. Pod koniec 1942 roku rozpoczął pracę w Biurze do Spraw Rasy i Przesiedleń w Berlinie. W maju 1943 roku skierowano go do pracy w Auschwitz w charakterze lekarza obozowego. Tam zajmował się selekcją więźniów i wysyłał ich do komór gazowych. Prowadził też swoje własne badania. Interesowały go w szczególności bliźnięta, na których przeprowadzał swoje pseudomedyczne eksperymenty. Ginęły w ich trakcie w potwornych męczarniach. Mengele uśmiercił w ten sposób co najmniej kilka tysięcy z nich. Ale to zaspokajało jego narcystyczną potrzebę sadyzmu. To właśnie wtedy zyskał przydomek Anioła Śmierci. Po zakończeniu wojny Mengele, wiedząc, że jest poszukiwany przez aliantów, uciekł do Argentyny, która w czasach rządów Perona chętnie przyjmowała do siebie Niemców. Tam otworzył filię rodzinnej fabryki i całkiem nieźle żył.
ale tak było do czasu. Po upadku Perona przeniósł się do Paragwaju, w którym rządził inny sympatyk Hitlera, prezydent Alfredo Stroessner. Ale łowcy nazistów i izraelski Mossad deptali już Mengelemu po piętach. Z Paragwaju wyjechał więc do Chile, ale i tam nie zagrzał zbyt długo miejsca. Ostatecznie wylądował w Brazylii. Zamieszkał w Rio Grande do Sul na południu kraju, gdzie leczył ludzi i zwierzęta. Zorganizował tam nawet swoje prywatne laboratorium, dokonując w nim między innymi sztucznych zapłodnień. Nic dziwnego, że po jakimś czasie w miasteczku zaczęły rodzić się bliźnięta. Przed wjazdem do niego umieszczono napis Ziemia Bliźniaków i zorganizowano w nim nawet Muzeum Bliźniaków, jedyne takie na świecie. Podobnie jak Mengele, do Ameryki Południowej wyjechały setki innych hitlerowskich zbrodniarzy. Byli wśród nich między innymi Adolf Eichmann, zegarmistrz Holokaustu, Franz Stangl, komendant Treblinki, Klaus Barbie, kat Lyonu, Walter Rauch, twórca mobilnych komór gazowych, Edward Roszman, zwany rzeźnikiem z Rygi, i Gustav Wagner, zwany Bestią. Historycy szacują, że w pierwszych powojennych latach na kontynencie południowoamerykańskim znalazło się około 9 000 niemieckich zbrodniarzy. Rodzi się więc pytanie, dlaczego wybierali oni Amerykę Południową jako miejsce, gdzie mogą się bezpiecznie ukryć i wieść w miarę spokojne życie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto uważnie przyjrzeć się sytuacji, jaka panowała wtedy w krajach Ameryki Południowej. Zacznijmy jednak od pewnego obrazu, który daje częściową odpowiedź na to pytanie. Otóż w departamencie San Pedro w Paragwaju znajduje się miasteczko, które żywcem przypomina swoją zabudową typowe niemieckie miasteczka. Nawet ulice w nim noszą nazwiska wielkich niemieckich postaci. Na jego ulicach można też zobaczyć blondwłose dzieci mówiące po niemiecku. Przy wjeździe do tego miasteczka jest sporej wielkości napis „Witamy w Nowej Germanii”. Mieszka tam kilka tysięcy Niemców, których przodkowie przybyli tam jeszcze w XIX wieku z zamiarem stworzenia aryjskiej niemieckiej kolonii i spełnienia swoich antysemickich snów. Tak można sądzić, śledząc losy założycieli Nowej Germanii, Bernarda Fürstera i Elisabeth Fürster-Nietzsche, siostry Friedricha Nietzschego, wielkiego niemieckiego filozofa uwielbianego przez nazistów. Takich miasteczek jak Nowa Germania w Ameryce Południowej jest znacznie więcej. Można je spotkać w Argentynie, Chile, Brazylii, w których zamieszkali kiedyś niemieccy osadnicy. Rządy tych krajów zawsze prowadziły politykę sprzyjającą osadnictwu Europejczyków. Niemiecka emigracja w Ameryce Południowej od początku należała do największych i najbardziej wpływowych. Po roku 1933, czyli po dojściu Hitlera do władzy, niemieckie społeczności w Ameryce Południowej zostały zinfiltrowane przez nazistów. Dzięki temu mieli oni spore wpływy. Gdy zakończyła się II wojna światowa, hitlerowscy zbrodniarze dobrze wiedzieli, że najlepiej udać się do Ameryki Południowej, bo tam można liczyć na pomoc rodaków. Ale nie był to jedyny czynnik, który decydował o wyborze tego właśnie kierunku. Równie ważne były systemy polityczne, jakie panowały wówczas w Ameryce Południowej. Światowy kryzys gospodarczy, jaki zaczął się w 1929 roku, sprawił, że wiele krajów Ameryki Południowej obrało nacjonalistyczny i populistyczny kierunek, zamierzając też zmodernizować swoje
gospodarki. Tak było między innymi w Brazylii, którą od lat 30. rządził prezydent Getulio Vargas. Tak było również w Argentynie, gdzie w 1943 roku na scenę polityczną wkroczył Juan Domingo Perón, populista mający ambicje uczynienia ze swojego kraju nowoczesnego mocarstwa. Tak było również w Chile, Boliwii, Paragwaju. W tym ostatnim kraju zresztą w 1954 roku rządy objął Alfredo Stroessner, potomek niemieckich emigrantów. Wszyscy południowoamerykańscy przywódcy byli otwarci na emigrantów z Europy, zwłaszcza z Niemiec. W czasie wojny albo sprzyjali Hitlerowi, albo zachowywali życzliwą wobec niego neutralność. Gdy III Rzesza upadła, południowoamerykańskie kraje chciały skorzystać na jej potencjale naukowo-technicznym, intelektualnym i kadrowym. Szczególne zainteresowanie w tym zakresie przejawiała Argentyna. Ponieważ Argentyńczycy nie chcieli tak ostentacyjnie ściągać do siebie specjalistów z III Rzeszy, jeszcze przed zakończeniem wojny opracowali plan, dzięki któremu zamierzali ten cel zrealizować. Skupili się w nim na Włoszech, dokąd wysłali swoich przedstawicieli z zadaniem rekrutacji przebywających tam niemieckich naukowców, inżynierów i oficerów. Następnie zdobywali dla nich potrzebne dokumenty i organizowali im podróż do Argentyny. O szczurzym szlaku wiodącym z Włoch do Argentyny już Państwu opowiadałem w jednym z moich poprzednich filmów. Takiej polityce imigracyjnej sprzyjało też germanofilskie nastawienie argentyńskich władz. Sam Perón zawsze podziwiał Hitlera i społeczność niemiecka w Argentynie mogła z takiego nastawienia dyktatora czerpać korzyści. Sama zresztą od początku wspierała jego rządy, odgrywając znaczną rolę w rozwoju kraju. Dopiero w końcowej fazie wojny presja Stanów Zjednoczonych spowodowała, że Argentyna formalnie wypowiedziała wojnę III Rzeszy, ale niewiele to zmieniło. To wszystko zdecydowało o tym, że hitlerowscy zbrodniarze uważali Argentynę za przyjazny dla siebie kraj. Według oficjalnych statystyk w okresie od 1946 do 1955 roku wyemigrowało do Argentyny ponad 66 tysięcy Niemców. Było wśród nich od 300 do 800 wyższych dygnitarzy hitlerowskich, w tym 50 zbrodniarzy wojennych. Ale nie tylko Argentyna była schronieniem dla hitlerowskich zbrodniarzy. Wielu z nich mogło bez obaw przybyć do Brazylii, Boliwii, Paragwaju, Chile, a także Urugwaju i Peru. Tam zaczęli swoje nowe życie, znacznie bardziej spokojne od tego, które było już za nimi. Niemal w tym samym czasie wielu z nich było poszukiwanych przez europejskie kraje, w których w czasie wojny dopuścili się swoich zbrodni. Jednym z nich był właśnie Józef Mengele. Mengele wiódł w Argentynie przez kilka lat spokojne i dostatnie życie. Utrzymywał również kontakty z rodziną w Niemczech. Wprawdzie po upadku Perona musiał przenieść się do Paragwaju, z którego wyjechał do Chile, by ostatecznie osiąść w Brazylii, ale i tak nie zmienia to faktu, że dyktatorskie i populistyczne rządy tych krajów akceptowały jego pobyt, doskonale wiedząc, kim jest. Jego syn, Rolf Mengele, z zawodu prawnik, robiący karierę w powojennych Niemczech, cały czas dobrze wiedział, gdzie przebywa ojciec. Zresztą wielokrotnie go odwiedzał. I was a visitor and I was his son and I really had to push me somehow to give Po latach w jednym z wywiadów wyznał wprost: nie mogłem go zdradzić. Był w końcu moim ojcem.
Tak było również z innymi hitlerowskimi zbrodniarzami, którzy po wojnie zamieszkali w Ameryce Południowej. W moim następnym filmie opowiem Państwu historię Aliny Margolis, małej żydowskiej dziewczynki, która była pierwowzorem Ali z Elementarza Mariana Falskiego. Dowiecie się, jak udało się jej przetrwać zagładę Żydów w okupowanej Polsce. Poznacie również jej powojenne losy. To historia naprawdę wyjątkowa. Ten film zatytułowałem Niewinne słowa, wielka odwaga. Historia Ali z Elementarza. Gorąco zapraszam do oglądania. Jest już na rynku książka Mefisto z Auschwitz Mirosława Olszyckiego Olsensisa. Jej autor przemierzył Amerykę Południową, poszukując śladów hitlerowskich zbrodniarzy, którzy się tam ukrywali. Jego uwagę koncentruje w szczególności postać największego z nich, Józefa Mengele. Ta książka udzieli Państwu odpowiedzi na pytanie, dlaczego hitlerowscy zbrodniarze uciekali do Ameryki Południowej i dlaczego mogli tam bezpiecznie się ukrywać. Zachęcam Państwa gorąco do przeczytania tej książki. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pani Anna Warner z Kalifornii oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.